No hej! Dzisiaj pokażemy Wam 3 bardzo ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku. Zapraszamy na film. Pierwsza wzmianka o majątku z okolic Zgorzelca pochodzi z 1306 roku. Dwór został wybudowany na dębowych palach i otoczony fosą. W wyniku wielkiego pożaru w 1683 roku dworek uległ zniszczeniu, ale odbudowany został już 3 lata później. Założenie dworskie w Kostrzynie tworzy ciekawy zespół krajobrazowy powiązany z przyległym kompleksem leśnym i 150-letnią Aleją Lipową. Barokowy pałac w Kostrzynie wzniesiony został dla Christopha Ernsta i Eleonory von Ichritz w 1757 roku z wykorzystaniem pozostałości dawnego dworu. W XIX wieku poddano go przebudowie, której inicjatorem był najprawdopodobniej Rudolf Ernst von Kiaw. Na budynku znaleźć można kartusze herbowe rodziny von Ichritz, właścicieli wsi w XVIII wieku, oraz rodziny von Penzing, właścicieli z XVI wieku. Po 1945 roku dworek upaństwowiono i służył miejscowej ludności m.in. jako szkoła. Zabudowania stoją nieużytkowane od 1987 roku. Są opuszczone i zaniedbane. Dzisiejszy pałac na wodzie lata świetności ma już dawno ze sobą. Głównie przez to, że jest zniszczony i od dawna nikt o niego nie dbał. Na jednej z aukcji pałac został wystawiony na sprzedaż za kwotę 1 200 000 złotych.
Zdziesławice to niewielka wieś położona w powiecie górowskim w gminie Jemielno. Ta niepozorna miejscowość mogła niegdyś pochwalić się zamkiem, a potem okazałym pałacem, po których dzisiaj nie ma już śladu. Przepiękny Zdziesławicki pałac miał swoje 5 minut, podczas których gościł w nim sam Alter Fritz, czyli nie kto inny jak Fryderyk II Wielki Hohenzollern. A miało to związek z tak zwaną III wojną śląską w latach 1756-1763 pomiędzy Austrią a Prusami. Siódmego października 1757 roku Fryderyk II Wielki zatrzymał się w tym pałacu na dłużej, zwożony reumatyzmem w stopach, kolanie i lewej ręce. Jak pisał do swojego młodszego brata, księcia Henryka Pruskiego: od 8 dni jestem w szponach gorączki. Czuję się tak słaby i wyczerpany, że nie wyjadę stąd kolejne 15 dni. W rzeczywistości w Zdziesławicach król bawił prawie miesiąc. Następnie odwieziono go do Chobieni, a stamtąd dalej do Głogowa. Ostatnim właścicielem pałacu w Zdziesławicach był Helmut Schiller. Z poprzednich właścicieli znane są nazwiska Galiński oraz Rennera. Pałac w Krzydłowicach był jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Śląsku. Wybudowano go w 1722 roku. Na przełomie XVI i XVII wieku powstał murowany dwór. Został on przebudowany i powiększony o ryzalit południowy w latach 1722-1723 dla Hansa Georga von Stossa.
Pałac był restaurowany w drugiej połowie XIX wieku. Barokowy, murowany na planie prostokąta z ryzalitem od południa, trzytraktowy, dwupiętrowy. Elewacje dzielone pilastrami jońskimi, fasada zwieńczona trójkątnym przyczółkiem i balkonowym portalem wejściowym. Co ciekawe, fasada nosiła cechy baroku wiedeńskiego, co potwierdza przypuszczenia niektórych historyków sztuki, że twórcą rzeźb był artysta z kręgu szkoły wiedeńskiej Ignaz Miller. Całość jest otoczona fosą z barokowym, obecnie zawalonym mostkiem z 1722 roku. Pałac uległ spaleniu w 1947 roku i przetrwał jedynie w postaci niezabezpieczonej ruiny. I to by było na tyle. Do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!